Bardzo kolorowa papuga, która siedzi na mojej dłoni, to lorysa górska. Występuje w środowisku naturalnym w odległej Nowej Gwinei. Jak wszystkie lorysy odróżnia ją od innych papug specyficzny sposób przyjmowania pokarmu. Do pobierania pokarmu wykorzystują swój język. Jest on zupełnie inaczej zbudowany niż w przypadku innych gatunków papug. Przypomina niewielki pędzelek, którego włosy są miniaturowymi rureczkami, za pomocą których pobierają z kwiatów nektar. Potrafią również wysysać bardzo soczyste owoce. W środowisku naturalnym odżywiają się właśnie głównie owocami, kwiatami, miękkimi pędami roślin, jak również nie gardzą białkiem zwierzęcym w postaci larw niektórych owadów. Oczywiście, trzymając lorysy w domach, nie możemy podawać im naturalnego nektaru, ponieważ jest kłopotliwy do zdobycia, ale może on być z powodzeniem zastąpiony specjalistycznymi pokarmami dostępnymi w tej chwili w sklepach zoologicznych. Są to specjalne pokarmy dla lorys. Wystarczy tylko rozrzedzić go wodą i gotowy pokarm. Są to typowe miękkojady, w związku z tym nie przyjmują, jak wszystkie pozostałe papugi, stałych pokarmów, czyli głównie ziarna, a musimy to zastąpić właśnie tym nektarem. Ponadto podajemy różnego rodzaju miękkie owoce, ryż zmieszany z miodem, namoczone rodzynki, jak również niewielką ilość białka zwierzęcego w postaci na przykład larw mączniaków. Jeśli chodzi o lorysy, to wyróżniają się przede wszystkim nieprawdopodobnymi barwami. Ten tu młody jeszcze osobnik siedzący na mojej dłoni nie jest jeszcze w pełni wybarwiony, ale już za kilka miesięcy jego pióra pokryją się metalicznym nalotem, a barwy upierzenia będą iskrzyły się w słońcu wszelkimi możliwymi kolorami. Lorysy są ptakami nieco hałaśliwymi, ale za to bardzo, bardzo towarzyskimi. Bardzo zżywają się ze swoimi opiekunami i nawet jeśli trzymane są w takich większych statkach w wolierze, to chętnie zaprzyjaźniają się ze swoimi opiekunami i zachowują się jak typowe ptaki do towarzystwa. Ich nieco może trudną do zaakceptowania cechą jest dość spora hałaśliwość, ale w przypadku papug trzymanych pojedynczo jako ptaki do towarzystwa, tą ułomność można pokonać odpowiednio wychowując ptaka. Ale warunek, to musi być papuga bardzo młoda, która została ręcznie wychowana i która trafiła do nas jako bardzo, bardzo młody osobnik. Wtedy możemy sprawić, aby stał się naprawdę bardzo miłym towarzyszem w naszych domach. W środowisku naturalnym żyją w dość sporych stadach, a nazwa lorysa górska pochodzi od tego, że występują one na dość znacznych wysokościach, nawet do 2000 metrów. Jeśli możemy obserwować te ptaki w środowisku naturalnym, to zobaczymy, jak wspaniale one wyglądają, jak w słońcu mienią się wszelkimi możliwymi kolorami tęczy ich metalicznie połyskujące pióra. Charakteryzują się też tym, że podczas lotu wydają głośne dźwięki, które już z daleka zwiastują, że oto nadlatuje statko tych pięknych papug.